Zanim zaczniemy naszą opowieść, jedna ważna rzecz. Wszystkie obrazy, które zobaczysz w tym filmie, zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Nie są jednak fantazją ani artystycznym wymysłem. To wierne odbicie tego, co naprawdę można znaleźć w naturze. Kształtów, kolorów i zachowań, które naukowcy, nurkowie i biolodzy obserwują od lat. Ten film nie jest sensacyjny. Nie jest też przestrogą opartą na strachu. To spokojna opowieść o jednej z najbardziej niezwykłych ryb świata. Pufferfish, czyli rybce rozdymce. Rybie, która potrafi zachwycić i jednocześnie należy do najbardziej niebezpiecznych stworzeń oceanu. Na pierwszy rzut oka Pufferfish wydaje się niemal zabawna. Ma okrągłe ciało, duże oczy, czasem sprawia wrażenie wiecznie zdziwionej. Gdy czuje zagrożenie, nadmuchuje się jak balon. To jej podstawowy mechanizm obronny. Zwiększa swoją objętość kilkukrotnie, stając się trudna do połknięcia dla drapieżników. Pufferfish, czyli rybka rozdymka, należy do rodziny rozdymkowatych. Występuje w ciepłych i umiarkowanych wodach na całym świecie, na rafach koralowych, w lagunach, w przybrzeżnych strefach oceanu. Australia jest jednym z miejsc, gdzie spotyka się wiele ich gatunków, zarówno na północy, jak i w południowych wodach. Ale prawdziwa historia ryby rozdymki zaczyna się dopiero wtedy, gdy spojrzymy głębiej. Niektóre gatunki tych ryb znane są z czegoś jeszcze, z niezwykłych struktur tworzonych na dnie oceanu. To okrągłe, geometryczne wzory w piasku, często nazwane mandalami. Przez długi czas wydawało się, że ryba tworzy je ziarnko po ziarnku, jak artysta układający mozaikę. W rzeczywistości wygląda to inaczej i jeszcze bardziej ciekawie. Samiec rybki rozdymki wachluje płetwami i pracuje skrzelami, wytwarzając precyzyjne prądy wody. Piasek przesuwa się sam, układając wrowki i grzbiety. Ryba kieruje procesem, koryguje rytm, kierunek, głębokość. Resztę wykonuje fizyka i woda. Efekt jest hipnotyzujący, idealnie symetryczny, piękny. To nie jest magia. To po prostu biologia. Dlaczego ryby rozdymki są tak kolorowe? Dlaczego ich wzory bywają intensywne, kontrastowe, niemal jaskrawe? W naturze to nie ozdoba, to ostrzeżenie. Jaskrawe kolory mówią jedno: nie dotykaj. To sygnał, który wiele gatunków wysyła drapieżnikom. I w przypadku rybki rozdymki to ostrzeżenie jest absolutnie uzasadnione, bo w ciele tej ryby kryje się jedna z najpotężniejszych trucizn znanych naturze. Nazywa się tetrodotoksyna. To właśnie ona stanowi rdzeń tej historii. Tetrodotoksyna jest około 1200 razy silniejsza od cjanku. Nie istnieje na nią antidotum. Działa w sposób bezlitosny, ale precyzyjny. Blokuje przewodnictwo nerwowe, paraliżuje mięśnie. Człowiek pozostaje przytomny, świadomy, ale traci zdolność oddychania. Wystarczy mikrogram, by zabić dorosłego człowieka. I co ważne, rybka rozdymka nie produkuje tej trucizny sama. Tetrodotoksyna pochodzi z bakterii obecnych w jej diecie. To oznacza, że nie wszystkie rybki rozdymki są równie trujące. Ich toksyczność zależy od środowiska, pożywienia i gatunku. To fakt biologiczny, nie legenda.
W Japonii rybka rozdymka znana jest jako fugu. I właśnie tam narodziło się jedno z najbardziej ryzykownych kulinarnych doświadczeń świata. Przygotowywanie fugu jest ściśle regulowane. Tylko licencjonowani kucharze, szkoleni przez lata, mają prawo ją przyrządzać. Celem nie jest zatrucie. Celem jest perfekcyjne usunięcie toksycznych części ryby, a jednak mówi się, że mikroskopijna pozostałość tetrodotoksyny, która czasem pozostaje w daniu, powoduje delikatne mrowienie języka, lekkie drętwienie ust. Japończycy opisują to jako balansowanie na granicy życia i śmierci. Warto powiedzieć to jasno. To nie jest bezpieczna zabawa i nie jest romantyczna. W Australii przygotowywanie i sprzedaż rybki rozdymki do jedzenia jest zakazane i nie bez powodu. W przeszłości dochodziło do tragicznych wypadków, także całych rodzin. Ludzie nieświadomi zagrożenia traktowali rybę jak inną. Dzieci bawiły się martwymi rybkami na plaży. Czasem wystarczył kontakt z toksyczną skórą lub wnętrznościami. Najbardziej niebezpieczne są wątroba, jajniki, skóra. To nie są opowieści ku przestrodze, to fakty i one uczą jednego, że natura nie jest zła, jest obojętna. Ale historia tetrodotoksyny nie kończy się na tragediach. W kontrolowanych warunkach nauka bada jej potencjał terapeutyczny. Tetrodotoksyna jest przedmiotem badań nad silnymi lekami przeciwbólowymi, blokadami nerwowymi, leczeniem niektórych rodzajów bólu przewlekłego. To wciąż bardzo delikatny temat, wymagający ścisłej kontroli i precyzji, ale pokazuje coś ważnego. To samo, co może zabić w odpowiednich warunkach, może pomóc. Rybka rozdymka jest częścią ekosystemu, doskonale przystosowaną starą formą życia, piękną, niebezpieczną i fascynującą jednocześnie. Dlatego warto ją poznać bez strachu, bez mitów, bez sensacji, tylko z wiedzą i szacunkiem, bo im lepiej zrozumiemy naturę, tym rzadziej robimy jej i sobie krzywdę. Jeśli zapamiętasz z tego filmu tylko jedną rzecz, niech to będzie ta. Pufferfish nie prosi o zachwyt. Ona prosi o ostrożność i o to, by patrzeć uważnie. Jest wiele niebezpiecznych zwierząt na świecie, ale niewiele z nich jest jednocześnie tak pięknych. Rybka rozdymka nie atakuje, nie poluje na ludzi, nie goni, po prostu jest. A jednak wystarczy chwila nieuwagi, by stała się śmiertelnie groźna. I może właśnie dlatego tak bardzo nas fascynuje, bo przypomina, że w naturze piękno i zagrożenie bardzo często idą razem. Wokół rybki rozdymki narosło wiele mitów. Niektórzy myślą, że każda z nich jest tak samo trująca. To nieprawda. Inni sądzą, że trucizna znajduje się w całym ciele. To też nie do końca prawda. A jeszcze inni wierzą, że da się ją bezpiecznie przygotować w domu. To najbardziej niebezpieczny mit ze wszystkich. Czasem rybki rozdymki trafiają do akwariów, bo są piękne, bo wyglądają egzotycznie. Ale to jedne z najtrudniejszych ryb do utrzymania. Potrzebują specyficznej diety, ich zęby rosną całe życie, a stres może sprawić, że staną się niebezpieczne także dla innych ryb. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to znaczy, że to była wasza historia. I bardzo mnie to cieszy, bo takie filmy robi się trochę w ciemno. Nigdy do końca nie wiadomo, czy trafią do właściwych ludzi. Dlatego jeśli macie ochotę, zostawcie po sobie ślad, komentarz, subskrypcję, kilka słów, żebym wiedziała, że te opowieści naprawdę do kogoś trafiają. Jeśli nie, to i tak dziękuję, że byliście tu przez chwilę.
I rybka rozdymka ma swoje mechanizmy obronne. Ja mam tylko wentylator. 44 stopnie. To Australia. Do usłyszenia.